Mieszkałam w Białej-Rawskiej, ale nie mieszkałam, gdzie wszystkie Żydy mieszkały, tylko w tej ulicy, gdzie pan Musiałek miał taką, miał dom. W tym domu ja mieszkałam. A dlaczego ja mieszkałam w tym domu, gdzie pan Musiałek dał? Bo mój dziadek, Abraham Lezerowicz, był bardzo inteligentny człowiek i on był bardzo dobry przyjaciel panego z apteki. Ja myślałam, że pan Musiałek, ten stary z apteki, to jest mój dziadek. Dlaczego nie? Bo on miał, Marysia, jedna wnuczka, i ona była moja koleżanka. A cały dzień siedziałam tam z panem Musiałkiem. Wszyscy tam kupowali. To był jedyny sklep galanterii białej. Jeszcze taka staruszka opowiedziała mi, że jej mama brała ją tam do tego sklepu kupować białe skarpetki w niedzielę do kościoła. I ona to doskonale pamiętała. Z frontu wszystko Żydzi mieszkali. Każde tego to było usługowe przede wszystkim. Sklepy spożywcze, przede wszystkim inne i usługi. Szewcy, krawcy, stolarze, szklarze i tak dalej, i tak dalej. Naprzeciwko tutaj mojego okna, troszeczkę dalej, to był ten ratusz, taki to miejsce takie, gdzie mój tata mówi, chodził, to było wyłożone kamieniami, tam wszystko to było, no, tam się odbywały targi, konie, wszystko stało, to był taki próg, to nie to, że to było, no tam każdy przyjeżdżał, to mój ojciec potrafił jeszcze zarabiać pieniądze w ten sposób, że nieraz przypilnował komuś konia, bo ktoś sobie tam coś załatwiał, no to dostawał jakieś cukiery, mówi już, no. Proszę pana, ja się urodziłem w sierpniu, a we wrześniu wybuchła wojna, czyli brakowało mi 1 rok, 1 miesiąc do pełnoletności. Niemcy do Białej-Rawskiej wkroczyli od strony Rawy. 3 czołgi wjechały do Białej-Rawskiej. Upłynęło 2-3 dni. Wszyscy Polacy musieli wyjść na rynek. Wyszedł Niemiec w płaszczu skórkowym, elegancko. Były 6 samochodów ciężarowych z żołnierzami. W 1939 roku, gdy byłam w 6. klasie, wybuchła wojna. Nie pamiętam kiedy, ale jeszcze w 1939 roku trochę do szkoły chodziłam, bo mój brat, pamiętam to, bo mój brat się strasznie denerwował, że tyle bomb spadło, a na naszą szkołę niestety nie spadło. Jak długo, ja nie pamiętam, ale chyba to było ze 2 miesiące tylko tej szkoły. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak się tęskniło, żeby zobaczyć polską flagę, żeby usłyszeć polski hymn. Jak po cichutku gdzieś tam rodzice, tylko broń po was Boże, żeby gdzieś to się wyniosło, bo wtedy nas wszystkich zabiją, no. Ale sobie tam rozmawiali. Miałem przykazane, żeby się nic nie pytać nikogo, idziesz tam, przynosisz, odbierasz, zostawiasz, o takie były polecenia. Nikogo się nikt nigdy nie pytał. Wiem, że te obierki, no coś w tej torbie niosłem i traktowałem to jakby moją pracę taką, że to są moje zadania. Ja właściwie nie miałem innych obowiązków, tylko jako dzieciak sam się bawiłem z innymi dziećmi, ale to był mój obowiązek. Masz tą torbę, tam były 2 czy 3 butelki tego mleka, niosłem gdzieś tam na te goślinki, nawet nie pamiętam gdzie to było, ale gdzieś tam się szło właśnie jak na cmentarz. Wszyscy myśleli, że Biała to jest wybrane miasteczko, że tam się właściwie nic nie dzieje, że są jakieś takie małe, prawda,
jakieś nieudogodnienia, że są jakieś małe problemy, ale w sumie nie ma muru, nie ma Niemców. Niemcy oczywiście od czasu do czasu tu się zjawiali. Nie tylko z powodu Żydów, z powodu także innych spraw. Pan Chorążkiewicz pojechał z powrotem tutaj na rynek, przyjechał i wrócił, powiedział: Pani Maryjo, co tam się działo? To było straszne, wysiedlenie było straszne. To znaczy zostało pobojowisko tutaj, dantejskie sceny. Dobrze, że pani tam nie była. Żydzi przychodzili, bo my żeśmy zamieszkiwali na ulicy Wiejskiej obecnie, a tam się nazywały Goślinki. Szukali jedzenia, to ja pamiętam, do mojej ciotki jak wpadli, kartofle wyrzuciła do koryta, to oni się rzucili niesamowicie do tych kartofli, gorące było, a pan, no ona nie dawała tych ziemniaków, żeby oni rozjadali, daj im jeść, tam jakieś miała kartofle z barszczem, czy jakąś inną zupę, już nie pamiętam. I think the Germans rounded up all the Jews, and then they were taken by wagons to Rava, if I'm not mistaken, and then along with the Rava Jews taken to Tomaszów Mazowieckie, and from there it was a transport to Treblinka to be exterminated in the camp. It wasn't only the Biala Jews in the ghetto, it was many Jews from the entire area, so 4,000, 5,000. Bo nie mieli specjalnego miejsca, gdzie się chować, bo ich była grupa 6, zostało 5. Chodzili po wsiach, w polach, w lesie, gdzie można było się chować. Po roku dostaję telefon do Orlicka, tam kolega, który miał tam mieszkanie, dzwoni, mówi: słuchaj, twoja Irena siedzi w Gestapo w Warszawie. Poszedłem na to Gestapo, no to też było dosyć duże przeżycie, bo zanim mnie wpuścili, to wejście było 2 razy krata. Podnosiła się, bo tak się zabezpieczali, że tam do środka nikt się nie mógł dostać. I 3 razy byłem badany. No w ogóle taki, zawsze był taki pewien strach. To partyzantka, to Niemcy, to partyzantka, to inne jeszcze tam jakieś takie, wyczyny. Różnie to było. Pamiętam jeszcze, jak były i armie, były i złodzieje, i i krzyki ratunku, każdy krzyczał, to różnie to bywało. I Benek przyszedł do Eliasza i w tym momencie, kiedy on tam był, przyszli bandyci i pytali się, gdzie są Żydzi. Zaczęli go bić. Nie wiem, czy zastrzelali, czy bili go i bili pana Eliasza też. Wzięli go i wyrzucili na pole. Pan Eliasz powiedział, że on zrobił grób dla Benka. Benka po prostu pomordowali go. U Wasiaków znajduje się tak zwany bunkier i w tym bunkrze znajduje się Stanisław Sawicki wraz z tą hrabianką Zofią Zamoyską, pseudonim Bartek. I Niemcy wtedy zawrócili, przyjechali do miejscowości Studzianek, do tego właśnie bunkra. Na początku otwarł wrota i wszedł jeden z Niemców. Wszedł i zaczął, podejrzane miejsce, że to może być bunkier, zaczął odsuwać snopki. Takie były głosy, że proszę pana, tutaj od tego Rożeckiego to był płot z dzikiego bzu. I tam pan jakby weszedł w ten bez, to pana nie widać. Rozumie pan? Teraz to jest ta chałupa, co sklep ma. I oni akurat za tym, w tych bzie byli i krzyczały leski, leski. Musiało być może lato, może nie zima. Zima to na pewno nie, ale to taka jakaś wiosna może była. Leski. I on wyleciał i mówi co i tu cały padł. Aptekarz budzi nas i mówi: wyjrzyjcie przez okno. Cisza. Aha, tylko było
słychać szelest, tak jakby wiatr zwiewał liście, tak jakby coś szumiało. I jeszcze mój ojciec mówi, co to może być, co tak szumi. A ten aptekarz mówi, to już przecież on miał wtedy 80, chyba 3 lata, to on już i w Rosji był i przeżył. To on mówi, o, tutaj dopiero nam pokażą Sowieci, co potrafią.